Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Dzisiejszym bohaterem unboxingu będzie drugi model od firmy Mini-Art, mianowicie będzie to Stuk 3 AUSW G, produkcja marzec 1943. Czyli ten model różni się detalami od pierwszego Stuga, wydanego w skali 1,72 przez firmę Mini-Art. No oczywiście 7.2, już na ilustracji mamy tutaj malowanie pokazane wraz z opisem, że model pochodzi z Grecji z lata 1943 roku. I powiem Wam, no niestety nie mogę powiedzieć na chwilę obecną o naszych firmach broniących się przed jakością modeli z Chin. Tutaj aktualnie Mini-Art jest byłą firmą ukraińską, która w tej chwili przeniosła się na teren Polski. I można powiedzieć, że no jest to taka firma pół na pół, Ukrainiec, inaczej, Polak z Ukrainy. Bardzo się tym cieszę, że wydają modele w skali 1,72. Są one wykonane naprawdę rewelacyjne na poziomie światowym i mogą powoli konkurować, jak nie wiem, czy na równi z chińskimi firmami, takimi jak właśnie Vespid, 4Art, następnie nie Meng, tylko Bordera bym postawił na trzecim miejscu. Prezentowałem Wam pierwszy model, który ukrywa się pod numerem 72101. Link do tego unboxingu znajdziecie w lewym górnym okienku. Tak prezentuje się pudełko. I co tutaj mamy ciekawego od producenta? Posłuchajcie. Jedna rzecz. Zobaczymy, czy jest skala 35. W opisie to było. Jest poprawione. Pamiętacie, tam było 35. Po prostu się chochlik wdarł. Znaczy chochlik, to po prostu było pudełko z 3.5 przerabiane pod grafikę 7.2. No i tutaj mamy tak, mamy front wschodni, lato 43 rok. Drugie malowanie mamy z Rodos i to jest też 43 rok. Kolejne mamy Batalią. To Bułgaria jest po prostu, Bułgaria, 43 rok, no tak, w oznaczeniach bułgarskich jest faktycznie. I czwarte malowanie, 9. Dywizja SS, Pomorze, marzec 45 rok. Kalkomanie dla Mini-Artu wykonuje kartograf. I teraz co robimy? Po prostu zaglądamy sobie do pudełka. Blokada została zwolniona, bęben maszyny losującej uruchomił się. No i mamy tutaj już w nowej barwie, kolorystyce instrukcję. W jednej wspólnej foliowej torebce, niestety jednorazowego użytku, mamy wszystkie części, ale zaczniemy sobie omawiać od oczywiście instrukcji. No i mamy tutaj tak, po otwarciu instrukcji mamy właśnie z malowania. I zaraz sobie zobaczymy, brakuje mi, wiecie co? Mamy lewą, prawą stronę, tył, przód, ale brakuje mi tak naprawdę też, jeżeli już malujemy historyczne modele i mamy je pomalować według oznaczeń, tak jak tutaj na przykład z Rodos. Ciekawe, gdzie miał działkę, tak swoją drogą, bo to jest rodzinny ogród, Rodos, rodzinny ogród działkowy, ogrodzony siatką, coś takiego to było. I brakuje jeszcze rzutu z góry. Fajnie by było, ale rozumiem, że najprawdopodobniej tutaj nie pozwoliło
format tej instrukcji. No tu mamy Grecję, 43, o której wspominałem. Dobrze. Ojej, coś się widzę w składzie pokiełbasiło. Czy ja może nie z tej strony otwieram? Nie, dobrze otwieram. Na ostatniej stronie mamy z Pomeranii, czyli z Pomorza Zachodniego, marzec 45 rok, 10. Dywizja SS, Frundsberg. I powiem wam, że jest bardzo ładne, ciekawe malowanie. Fajnie to wygląda. Autorem chyba jest Wolodymir But21. Zobaczymy, jak dalej tutaj przekładać. No tutaj mamy też bardzo ciekawe malowanie, bo jest to malowanie dywizji bułgarskiej, batalionu bym powiedział. Fajnie właśnie, że są tego typu oznaczenia, nie tylko niemieckie. No tutaj mamy ten front wschodni, najprawdopodobniej, a nie, 43 rok to jeszcze tak, to są najprawdopodobniej tereny dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, jeszcze nie tereny Polski. No i powiem wam, oj się coś pomerdało, jak tutaj oglądać. Dobra, tu mamy kolorystykę podaną, mamy Vallejo, Mr. Color, AK, Mission Models, Ammo, Tamiya, i Tamiya. Bardzo fajnie, że Vallejo i Ammo, najbardziej powiem wam przyjazne firmy produkujące farby dla domowych sklejaczy, ale nie tylko domowych, po prostu są to farby akrylowe, które nie wydzielają specyficznego zapachu chemii, nie skażają terenu okolicznego. Co tutaj mamy? Mamy też pokazane właśnie ramki, które się dublują. Standardowo jest blaszka. Tutaj będziemy mieli blaszkę z uchwytami do granatników dymnych. Tutaj coś mamy z drugiego jakoś inaczej odwrócone. Mamy różne kombinacje tutaj. Ciekawe czy jest, bo tutaj będą granatniki montowane w porównaniu z poprzednim lutowym stugiem. To widzieliśmy. Orane, jak to się ktoś składał, ale chyba nie do końca wiedział co jak składać. W każdym razie, posłuchajcie, ja ten model skleiłem już w 99%. Jest przygotowany do złożenia, do malowania. I powiem wam tak, nie miałem ze złożeniem tego modelu najmniejszego problemu. Wszystkie części są spasowane idealnie. Jedyne zastrzeżenie mam do łączenia, do pasowania, do złożenia po prostu, jeżeli ktoś, na przykład koła jezdne, chodzi mi o to, i koła tak samo napinające i koło napędowe. Powiem wam, że łączenie ich ze sobą, na przykład ja chcę pomalować przed zmontowaniem całego modelu, przed wklejeniem ich, chcę mieć pomalowane koła, ponieważ będę sobie na przykład brudził tam kadłub wewnątrz. Nie byłem w stanie ich tak połączyć, ponieważ no coś jest źle dopasowane, tam takie bolce powiedzmy, powinno być to dużo lepiej zrobione. Tutaj to wygląda na instrukcji cyk, bryk i już proszę bardzo masz sklejone, ale nie jest tak łatwo i to samo tyczy się połączenia tych kół jezdnych, powiem wam. No jest problem ze złożeniem, że sklejać je najwygodniej już podczas nakładania na po prostu czpień, ale ja nie chcę tak, chciałbym mieć najpierw sklejone, pomalowane koła i dopiero jak sobie wszystko tu ubrudzę, zacieki porobię, no bo nie chcę grzebać, bo tu się robi bardzo mało miejsca, zresztą to widać jak będę miał to wszystko wklejone, no to się robi mało. W 3/5 ok, nie ma problemu, ale tutaj bym coś pomyślał nad poprawieniem właśnie, no myślę, że teraz to już jest za późno nad poprawieniem.
Bardzo fajnie się ten model skleja. Mamy możliwość go otwarcia. Mówię o klapach, tak? Tutaj bardzo fajnie, że są już granatniki naniesione. Żałuję, że Mini Art jedynie nie dodaje tutaj metalowej lufy, żeby ścigać Chińczyków. I na przykład lufa metalowa w 3D wydrukowany hamulec, powiem wam, i byłoby naprawdę cacy. Jeszcze czekamy na inne modele stuków, bo tego się wysypie za chwilę albo jeszcze więcej. Ci, co oglądali poprzedni unboxing, aha, jedna rzecz, posłuchajcie, gąsienice rewelacyjnie się składają. Nie ma cykora, wszystko fajnie, pięknie jest, posłuchajcie, się składa, więc osoby, które mają jeszcze po prostu, boją się, krótko mówiąc, ogniwkowych gąsienic, tu nie będą miały żadnego problemu. No i proszę bardzo, jedna torebeczka, kopertka, raz, tutaj no jako jeden liczę, o właśnie, nowa ramka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, o tu jest nowe, coś i tak dalej. Posłuchajcie, alfabetycznie chyba polecimy, to jest BA, ramka, to jest ramka B, to jest ramka DB, tu trzeba bardzo na to zwracać uwagę. CE, to jest ramka A. I tu sobie polecimy alfabetycznie właśnie, od ramki A. Na chwilę obecną nie będę robił żadnego porównania z poprzednim AH. Tutaj mamy AH i znowu AH, nie, DH i C. To tak będzie mniej więcej. O, w tej kolejności będziemy lecieć. Tu muszę też bardzo pochwalić Mini Art, ponieważ jeden z klientów, o czym wspominałem, no pogubił pewne elementy podczas wycinania, poleciały gdzieś w diabły po prostu i no model miał te elementy, które są bardzo widoczne, tak? To nie były jakieś pitu-pitu części, tylko dość istotne dla modelu, drobnicowe, naprawdę malutkie, posłuchajcie, elementy. Napisałem do firmy Mini Art, no, że taka i taka sytuacja zaistniała, no, czy jest możliwość otrzymania, kupienia danych elementów. Po prostu Mini Art przysłał, o czym już wspominałem, całą ramkę. Po prostu nie bawił się w wycinanie. Rewel też muszę tutaj, że prawie po 10 latach zauważyłem, nie mam dolnej części kadłuba. Napisałem do Rewela, Rewel wyciął po prostu dany kadłub, puk, dostałem za free. A teraz co? Teraz sobie oglądamy. Ja zmieniam pozycję kamerki. No i mam ramkę A. Widzę, że tutaj przy A mały pojawił się skurcz, ale zobaczymy tutaj tamten skurcz, to jest pitu, gorzej jak będą na elementach. I tu nie ma nic. O, widzicie, tu są właśnie te łączenie tych kół i to trochę tutaj jest taki dziubek, dziurka, w który ma wejść ten element. Nie chce wejść. Powiem wam, jest z tym problem ze spasowaniem tych kół. Jeżeli chodzi o koła napędowe i jezdne, to też mają dość taki dziwne to mocowanie. Moim zdaniem powinny być albo dwie dziurki, albo po prostu tak na zakładkę to powinno wchodzić. Dziękuję i byłoby pozamiatane wszystko. W każdym razie zwróćcie uwagę, elementy czysto odlane, bardzo ładne. Tu mamy dodatkowe zapasowe gąsienice, które wykorzystujemy lub nie. Część kładziemy z tyłu nadbudowy załogi. Bardzo fajnie są wykonane te gąsienice i jeżeli chodzi o gąsienice, które montujemy do układu jezdnego, nie ma najmniejszego problemu. Fajnie są też zęby pokazane. Jedyną jeszcze tutaj zastrzeżeniem
to mam grubość tego czpienia, który trzyma na ramce element. Jest on dość duży. Zresztą porównajcie sobie właśnie z unboxingami chińskich firm, gdzie tam te elementy są dużo delikatniejsze i nie powodują to, że można uszkodzić element podczas wycinania z ramki. Dobra, mamy obgadaną ramkę A. Dwie takie ramki są. Teraz sobie biorę kolejną ramkę A, ale tym razem H. I to są właśnie elementy układu jezdnego. Trzeba uważać przy wycinaniu tych ogniwek. Więc jeżeli ktoś coś wycina, to trzymajmy to. Najlepiej sobie to zrobić w ten sposób, że jak wytniemy te duże elementy, wywalamy te elementy tej ramki, żebyśmy mieli dobry dostęp podczas wycinania tych ogniwek. I proponowałbym wycinanie nie nożem, ponieważ no to są dość drobne elementy, nie nożem, ale po prostu dobrymi modelarskimi cążkami, cienkimi, które są ostre. I tak prezentują się gąsienice, naprawdę bardzo fajnie, układają się naprawdę doskonale na modelu, nie ma żadnych przeskoków, zresztą zobaczcie, jak one tutaj są spasowane. Przy stugu z Revela, stugu 40 z Revela, trochę się namordowałem, żeby to ładnie ułożyć. Tu jeszcze jeden plus. Jak sobie lukniecie na tą gąsienicę, to ona nie jest prostym paskiem gąsienic, tylko jest lekko pofalowana. Także akurat ta gąsienica unosi się na kołach podtrzymujących przy kadłubie. Dwie ramki takie są. Teraz ramka B. No i tu mamy dość dużo fajnych elementów. Oczywiście mamy nadal te dwa przody, które wykorzystujemy według instrukcji oczywiście. Tu mamy górę przedziału załogi, możliwość wystawienia peryskopu, przepraszam. I na początku wydawało mi się dość ciężkie będzie to sklejanie całej góry kadłuba. No, byłem w dużym błędzie. To skleja się jak bułka z masłem. To jest akurat do tylnej części. O, i tu jest bardzo fajna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę. To jest gąsienica, którą montujemy z tyłu. Gdzie mamy tył, gdzie mamy tył? O, tutaj mamy tył. Tu mamy tył przedziału i sobie montujemy, wklejamy idealnie na tą pozycję, o ile chcecie oczywiście zamontować tą z tyłu gąsienicę. I teraz na co jeszcze chciałem zwrócić uwagę? No ta lufa. Lufa niestety trochę boli. To jest lufa. Nie podoba mi się to. Wolałbym lufę metalową, troszeczkę inaczej montowaną. Tu mamy 4 hamulce i powiem wam, że tak się trochę przyglądałem i tak tej różnicy coś za bardzo nie mogę wyłapać, bo mamy 5, 6, 7, 8 i tu trzeba uważać po prostu, który odpowiedni wybrać do wersji. Mamy przednie tak samo płyty, jedna jest dla kierowcy, o tak powinienem odwrócić. Tutaj mamy kierowcę i tu się różnią, widzicie? W jednym widzimy, zaraz wezmę swoją magiczną różdżkę, tu widzimy takie nie do końca wycięcie i są dodatkowe patrzałki dla kierowcy. A drugi jest pełen dopancerzony. Tu mamy rury wydechowe, których później tak naprawdę nie będzie praktycznie widać. Elementy jarzba mocowania armaty. Tu się trochę nabawiłem, ponieważ to i to trzeba połączyć jeszcze z takimi elementami. O tutaj są te elementy, którymi łączy się, je trzeba skleić, bo jeszcze tutaj gdzieś obok powinny być, z tego co pamiętam.
każdym razie one są do wklejenia. Tu mamy też część trzymania armaty. Powiem Wam tak, ja nie zrobiłem ruchomej armaty, po prostu już mnie trochę to zaczęło irytować, bo to jest element jarzma. Tak samo to i tutaj jeszcze trzeba takie uchwyty wkleić, właśnie te, które trzeba spasować z tym. Nie, to jest spód, przepraszam, to jest spód. Te elementy montujemy tutaj, a jest jeszcze, nie widzę teraz tego elementu. W każdym razie jest kombinowanie z tą rzeczą. Tutaj mamy na przykład płytę ochronną dla strzelca, do której mamy oczywiście zaznaczone miejsca. Wklejamy blaszkę tu, a tu montujemy sobie MG. MG należy najlepiej wkleić później. I to jest ramka B. No i kolejna ramka BA. No i mamy kolejnych kupę dobroci. No i tutaj powiem Wam, one są dość delikatne, więc naprawdę ostre cążki. Pokazuję Wam od razu tutaj uchwyty, pętle do liny. Liny niestety nawet plastikowej nie zapewnia nam miniart. Po prostu musimy sobie sami skombinować, albo z drutu ją wykonać, taką imitację liny, albo po prostu zakupić ładną plecioną linę w skali 1,72. Osłony przyklejane na płytę nadsilnikową, uchwyty do płyt pancernych tu nam pozostają, no i poszczególne, na to trzeba też uważać. Te elementy właśnie między innymi też klientowi wystrzeliły. Tu mamy jakiś element, ale nie wiem co to jest, powiem Wam. Możliwe, że tego elementu nie wykorzystujemy. O właśnie. To wyleciało klientowi 53 i któryś z tych elementów wyleciał z tej ramki. I tu trzeba uważać przy wycinaniu. A dalej po prostu to się idealnie skleja i powiem Wam rewelacja. I chyba tutaj któryś z tych elementów 55 lub 57. W każdym razie MiniArt właśnie przysłał tą ramkę BA i odbyło się bez problemów. Tu mamy elementy wyposażenia dodatkowego. Tak samo tutaj. O, tutaj. Fajna rzecz. Mamy kanistry dwuelementowe, o czym już wspominałem. I tu mamy uchwyty. Sklejamy raz, dwa, a potem wklejamy to. To nie pamiętam co to jest, ale nie wiem, czy tego nie montuje się właśnie w tych wystających z przodu takie zatyczki do, posłuchajcie, szekli. No tutaj mamy niestety takie malutkie elementy plastikowe. To są haki, które przyklejamy do boku osłony wieży. Dobra, to by była BA. Tu nam już szybciutko pójdzie CE, ramka. Proste jak barszcz po prostu. To jest autentycznie wszystko się pięknie dopasowane elementy. No i teraz mamy ramkę CA, kolejną. I to jest chyba coś nowego. No. I nie wiem, co to są za elementy. Trzeba byłoby, w każdym razie, ramka CA. Tak mi się wydaje, że jest to nowa ramka. Nie wiem, czy to nie są skrzynie. Tak, to są chyba skrzynie, wiecie co? Aż luknę. Posłuchajcie do instrukcji. Ale to, zdaje się, są skrzynie montowane na tył kadłuba. Tak nie po kolei, ta trochę. Proszę bardzo, tu zaraz sobie lukniemy, bo tu mamy skrzynię, to jest 42, a nie, to jest kolor 42, chyba. Nie wiem, co to jest. W każdym razie
Dobrze, ci co będą sklejać, niech się później pochwalą tym. To jest najprawdopodobniej moim zdaniem jakieś skrzynie. Nie będę teraz przedłużał filmu. Teraz ramka DH. Nie DH, tylko D i małe H. Błotniki. Element częściowo są tutaj już wyposażenie na błotnikach, ale bardzo ładnie wykonany jest w ogóle ryflowany metalu. Ten właśnie antypoślizgowy. I tu akurat mi nie będzie przeszkadzało to, że te narzędzia są już na tym, ponieważ one są naprawdę bardzo fajnie zrobione, bardzo ładnie zdetalowane. No i ostatnia ramka DB. I właśnie ja się bardzo, powiem wam, scykałem, jak zobaczyłem, tyle elementów mam skleić, jeżeli chodzi o kadłub. Nie ma żadnego cykania, po prostu wycinam, przypiłowywuję co trzeba, tylko nie wycinajcie blisko krawędzi, żeby nie uszkodzić danego elementu, troszeczkę więcej, lepiej przypiłować albo nożykiem ściąć. Jest to wszystko naprawdę bardzo dobrze spasowane. Ten model skleja się bez żadnego problemu, tylko trzeba uważać na drobnice, na te drobne części. Jest to wszystko super zrobione. I powiem wam, teraz ja poproszę od naszej polskiej firmy, już takiej od dawna, żeby wykonała wreszcie tej klasy model. Przestała się bawić w te takie pół na pół. Tylko taki pełną gębą model. No i mamy zestaw kalkomanii i moja ulubiona rzecz. Tu mamy peryskopy po prostu, które wklejamy do wieży i po prostu mamy przezroczyste peryskopy do podglądania, jak i również nożycową lornetę. Tu się znajduje. I oświetlenie, jak i również wizjer. A tu, jak zapewne ci, co oglądali poprzednio, znajduje się blaszka. Moi drodzy, to wszystko. Mamy unboxing drugiego modelu w skali 1,72 od Mini-Artu. Jest to marcowa produkcja, różniąca się delikatnie detalem od lutowej, też z tego samego roku, tylko że ten mamy marzec, tam mamy luty. I osoby, które skleją te modele, będą wiedziały, czym one się różnią. Również ciekawe malowania. Ja powiem wam, w tym pierwszym stuku, w 7.2 od Mini-Arta, wybrałem sobie jednak jednobarwne zimowe malowanie. Tu są też bardzo ciekawe malowania. Ja na chwilę obecną wam dziękuję. Osoby, które oglądają mój kanał, myślę, że doceniają to, co robię. Zapraszam do subowania, o ile nie subujecie. Zapraszam też do sklepu. Link do tego modelu znajdziecie pod spodem, pod filmem, w komentarzu. Dziękuję za uwagę. Do następnego unboxingu. Czołgiem.